Facelifting samochodów. To jest zagadnienie. Zazwyczaj polega na tym, że zmienią światełko w reflektorze, troszkę lampeczkę, przeprojektują jakiś kawałeczek na drzwiach, w środku dadzą nowe tapicerki, nowe kolory nadwozia, nową felgę i to wszystko. Ale bywają wyjątki i odstępstwa od tej reguły. Takie na przykład jak to. Kia Sorento po faceliftingu, a w zasadzie tego faceliftingu jest tutaj tyle, że możemy śmiało mówić o nowej Kii Sorento. Wiecie, co najwięcej zmienił lifting? Tutaj, pod maską, bo wrócił diesel. I to 2,2 litra, 193 konie mechaniczne i 440 Nm. O ile do tej pory, przez ostatnie 2-3 lata mogliśmy do Sorento tylko wybrać sobie hybrydę albo hybrydę typu plug-in, to teraz jest auto dostępne również z silnikiem wysokoprężnym i w tej klasie samochodów jest to rzadkość, bo już na przykład Hyundai Santa Fe z dieslem oferowany nie jest, tam mamy tylko dwie hybrydy. A co Wam daje diesel w takim samochodzie? Dwie rzeczy. Po pierwsze, hybrydy mają 47 litrów zbiornika paliwa, to niewiele. Tutaj mamy 67 litrów, a to oznacza, że możemy przejechać 800 do 1000 km na jednym tankowaniu. Druga rzecz, jaką dostajemy tylko z dieslem, to uciąg. Jak tam mamy hak, to możemy sorenciakiem z dieslem ciągnąć przyczepę o wadze 2,5 tony. W hybrydach to tylko 1100 kg, a 2,5 tony to możecie nawet już podpiąć lawetę i holować na niej swojego elektryka, który się rozładował. Oczywiście dieslem. Nie, wiem, że mylące może być to, że tutaj macie takie użebrowanie, a napis w ten sposób. To nie jest silnik ustawiony wzdłużnie, to jest silnik ustawiony poprzecznie, który współpracuje ze skrzynią automatyczną. 8 biegów, klasyczny automat, żadna tam dwusprzęgłówka, to jest raz. Dwa, napęd na 4 koła dołączany, czyli mamy sprzęgło Haldex, maksymalnie na tyle może być do 50% momentu obrotowego i mocy, natomiast jak jedziecie grzecznie, warunki są sprzyjające, jest sucho, to 100% mocy i momentu trafia tutaj. Jak patrzycie na to auto z przodu, to w porównaniu z poprzednim Sorento, tym przedliftowym, naprawdę możecie odnieść wrażenie, że to jest nowa generacja auta, bo w zasadzie cały przód został przemodelowany łącznie z maską, łącznie z błotnikami, łącznie z zderzakiem, ze zderzakiem, a to po to, żeby weszły tutaj zupełnie nowe reflektory, takie w pionowym układzie, te główne, z czterema, przepraszam bardzo, soczewkami, aktywne LEDy już i tutaj taki długi pasek świetny z takim tutaj wchodzącym zębem, jeszcze dodatkowo dynamiczny kierunkowskaz się pojawił i tak jak powiedziałem, cały ten przód tutaj jest zupełnie nowy. Z tyłu zmian jest trochę mniej, bo reflektory pozostały mniej więcej w podobnym kształcie i układzie, natomiast zmieniono w nich wypełnienie, też już są LEDowe, świecą różnymi segmentami. Zmieniono zdecydowanie ten tylny zderzak tutaj, który bardzo dobrze maskuje wszystko to, co jest pod spodem. Czasami w tych wyższych SUV-ach zdarza się, że tam wystaje albo układ wydechowy, albo widzicie nawet wahacze, tutaj nie widać nic, zostało ładnie zabudowane, tu jest koło zapasowe pod spodem. Zapasowe, dojazdowe. Dlaczego nie ma go w bagażniku? A dlatego, że już w standardzie Kia ma 7 miejsc. 7 albo, uwaga, w wersji Prestige Line, takiej jak nasza, 6 miejsc, ponieważ tu są dwa oddzielne fotele, więc możecie sobie wybrać, jak kupujecie najwyższą wersję, czy chcecie mieć 6 foteli, czy chcecie mieć w środku 7 foteli. Co mnie to pika tutaj? A, przepraszam, pokażę Wam fajną rzecz właśnie, a propos bagażnika. Bo jak pójdę tu i otworzę drzwi, to on się sam zacznie zamykać, niczego nie muszę naciskać. Ma bardzo sprytne rozwiązanie polegające na tym, że w momencie, kiedy macie kluczyk w kieszeni, to wystarczy, że podejdziecie do bagażnika, auto wyczuje Waszą obecność, a w zasadzie obecność kluczyka w kieszeni i raz to działa, a raz nie działa. Nie wiem, od czego to zależy. Za blisko odchodzę, albo musi być zamknięty. Teraz na przykład go zamknę. O, teraz sobie tam pójdę. Teraz tu sobie wrócę, stanę. O! Problem polega na tym, że trochę to trwa. Dużo szybciej złapiecie za klamkę i zaczniecie go sami otwierać, niż
wyczuje Wam kluczyk. Natomiast bardzo fajne jest to, że podchodzicie, chcecie wsiąść do auta, a on szybko wyczuwa, że już jesteście przy drzwiach i zaczyna zamykać. To jest sprytniejsze rozwiązanie. No dobrze. Czemu on mnie tutaj teraz pika? No co za dziad? Wstrzymałem go. Nacisnąłem hold. Na dłuższą metę nie jest to fajne rozwiązanie. Bagażnik. Ile ma pojemności? To zależy. Zależy jak leży, a w zasadzie zależy jak leżą fotele, bo jak fotel jest w ten sposób i ten drugi też, to macie tutaj 180 litrów pojemności. 179 dokładnie. Jak macie położony tylny rząd siedzeń, to tych litrów tutaj jest rzekomo 618. Ale moim zdaniem to jest 618 litrów, kiedy te fotele mamy przesunięte tutaj, 818 przepraszam, kiedy te fotele mamy przesunięte tutaj maksymalnie do przodu, o, w ten sposób. No ale przecież Wasze dzieci też mają nogi albo pasażerowie, którzy siedzą z tyłu na kanapie, no to ja bym wolał, mieć tutaj tyle przestrzeni na kolana i na nogi i zagospodarować go w ten sposób. Teraz na pewno 818 litrów nie ma, ale i tak widać gołym okiem, że jest przestronny i to bardzo. Nasze dwie standardowe walizki, proszę. Tyle miejsca tutaj zajmują. Jeszcze tu z przodu jest, jeszcze tutaj. Na roletkę znalazło się odrębne miejsce tutaj. O, jest. Teraz ją wyciągniemy. Zanim ją wyciągniemy, to musimy wyciągnąć gaśnicę. Teraz dopiero mamy... A to trzeba tak. Ja czy my możemy jakiegoś asystenta do robienia tych rzeczy w tych suwach zatrudnić? Teraz możemy sobie wyciągnąć roletkę. O, jest roletka. Teraz to wklikujemy tu z powrotem. O, jest jedno. Jest drugie. Teraz roletka tam. Ona ma 2 punkty mocowania. 1 punkt ma tam głębiej. A to dlatego, że te fotele też mają pochylane oparcia. Więc jak jest pochylone w ten sposób, to teraz maksymalnie tak możecie, ale możecie też roletkę przestawić do tego mocowania, żeby móc bardziej oparcia foteli położyć. No nic, teraz niech będzie tak. Natomiast no nie postawimy już tutaj w ten sposób walizek, bo widzicie, że nam blokuje. Natomiast proszę, jak jedziecie bez roletki, jest tam pod podłogą, to zobaczcie, ile tu jeszcze jest miejsca. Jeszcze spokojnie na 3., a może i 4. taką walizkę i jeszcze tutaj z przodu zostaje, więc 4-osobowa rodzina albo 5, jak tam jest kanapa i jedzie, to wszystko jest petarda. Wada tego jest taka, że w momencie, kiedy wieziecie drobniejsze przedmioty w bagażniku, to przy mocniejszym hamowaniu mogą się przemieścić tam do środka, ponieważ ta część nie jest niczym oddzielona. I to jest taki mankamencik niewielki, tak możemy powiedzieć. Bardzo fajne rozwiązanie, które lubię. To najczęściej kto siada tam z tyłu w 3. rzędzie siedzeń? Dzieciaki. Z czym dzieciaki mają problem? Z tym, żeby się tam dostać, bo trzeba na przykład przesuwać ręcznie fotel. Tu rozwiązane to zostało tak. 1 przycisk i jedzie. A nie musicie Wy jako wysocy się schylać do tego przycisku, ponieważ tu jest drugi przycisk na szczycie oparcia. Naciskacie go i dzieje się to samo. Czyli auto podjeżdża, fotel podjeżdża maksymalnie tu do przodu, przy czym zazwyczaj podjeżdża jeszcze dalej. Ja teraz mam ustawioną funkcję komfortowego wsiadania i wysiadania, więc ten fotel z przodu jest odsunięty do tyłu, żebym mógł wygodnie wsiąść. Jak go przesunę do przodu, to zobaczcie, to tutaj miejsca do tego, żeby zająć miejsce tam z tyłu będzie jeszcze więcej. I ten otwór jest całkiem solidny, także cyk, wsiadam. Ten fotel wyprostujemy i go trochę przesuniemy do przodu. I sytuacja przedstawia się następująco. Jeszcze zagłówek w górę. Że siedzę bardzo nisko. No prawie na ziemi. Zobaczcie, pod jakim kątem mam ustawione tutaj kolana. Natomiast na same kolana jeszcze miejsce tutaj jest i jest miejsce nad głową. Niemniej dla dorosłych osób ten rząd tylko na krótkie dystanse, w życiu na dłuższą drogę. Dzieciaki, te mniejsze, 5, 6, 7, 8-letnie, myślę tak do 10 lat będą miały tutaj zwyczajnie wygodnie i nie będą narzekały nawet w dłuższych trasach. Szczególnie, że
są Isofixy, więc mniejsze dzieciaki można tutaj wpiąć w foteliku. Szczególnie, że mają tutaj regulowaną klimatyzację, więc mogą sobie albo ją włączyć, albo wyłączyć, albo siłę nawiewu ustawić i po obu stronach są nawiewy. Każdy z dzieciaków tu podróżujących ma gniazdo USB-C dla siebie. Każdy ma uchwyt na kubek i jeszcze miejsce, czy to na telefon, czy na frytki z McDonalda, albo jakiegoś burgera, żeby tutaj trzymać. Niestety w związku z tym nie ma podłokietnika, ale umówmy się, dzieciaki takiego podłokietnika nie potrzebują. No i jak dzieciak stąd chce wysiąść, to też nie ma problemu, ponieważ wtedy naciska ten guziczek tu na szczycie, to mu odjeżdża do przodu i proszę, dziecior wyłazi. No i co? Podejście numer 2. I albo będziemy jechali bez tylnej szyby dzisiaj? Jest! Sukces! Jedna duża walizka weszła. Ale uczciwie trzeba powiedzieć, że nowe Santa Fe, które ma pionową tylną klapę, które jest kwadratowe po bokach, urzekło nas możliwościami załadunku za trzecim rzędem siedzeń. Tutaj urzeczeni nie jesteśmy, ale myślę, że takie 3 kabinóweczki, jedna obok drugiej, powinny się zmieścić. Raz, 2, czyli obniżanie. O tak, o tak, o. Teraz jest mi dobrze, mam miejsce na stopy, mam miejsce na kolana, siedzę sobie bardzo wygodnie. Jak będę miał tu? No średnio, bo siedziałem przed chwilą za sobą. Ale jak tam z tyłu nikt nie jedzie, albo dzieci mają trochę krótsze nóżki, to proszę bardzo, robimy tak i to jest najbardziej wygodna pozycja, jaką mogę zająć w dłuższej trasie, czyli jest w cholerę wygodna. Dodatkowo mam taki lotniczy podłokietnik w tym miejscu i naprawdę mnóstwo miejsca na stopy, na kolana, nad głową. Pozycja taka lekko półleżąca, oczywiście jak mi nie odpowiada, to mogę ją sobie zamienić niemal na pionową. To jest teraz maksymalnie spionizowana, a możliwości to jest tyle, że tak, 1, 2, 8, 9 albo 10 ząbków ma mechanizm, więc możecie sobie dowolnie wybierać i sterować. Nawiewy mieć mam. Nie mam niestety regulatora klimatyzacji, żeby na przykład zmienić sobie temperaturę, bo klima de facto jest dwustrefowa. Ale mam sprytnie schowane gniazdeczka USB-C. Jak siedzę tutaj, to mogę sterować sobie fotelem pasażera, przesunąć go na przykład maksymalnie do przodu, jak tam nikt nie jedzie, albo może będziecie się ze swoim dzieckiem chcieli zamienić, no to wtedy już tutaj miejsca, to jest przepastnie, po prostu. Bardzo fajna skóra, bo to już jest nappa w tej wersji Prestige Line i jest i perforowana, i ma bardzo ładne przeszycia, i ma pikowania. No naprawdę postarali się. Nie sądziłem, że będą Koreańczycy kiedykolwiek w stanie robić samochody, które zaskoczą nas takimi elementami jak prawdziwa skóra. Tu dodatkowo macie kieszonki w fotelach. Fajne, praktyczne rozwiązanie. Od strony wewnętrznej, od zewnętrznej ich nie ma, bo są wszystkie dźwignie do regulowania i przesuwania foteli. Tutaj siateczka podwójna, bo tutaj macie na jakieś przedmioty, których wtedy nie widać, a tutaj jeszcze dodatkowa jest siateczka też przytrzymująca jakieś graty. Fajna rzecz dla dzieci. Inna fajna rzecz, nie tylko dla dzieci, to tutaj wchodzi duża butelka taka litrowa, a tutaj możecie mieć kubeczek, więc mamy podwójny uchwyt na kubek. Mamy ogrzewane te siedzenia z tyłu i mamy nawet roletki bardzo ładnie, fajnie chowane tutaj w podszybiu. Bardzo przyzwoite materiały. To jest miękkie i fajne. Tu przeszycie, tu wstaweczka chromowana, tutaj to takie satynowe. To do szczęścia, naprawdę do perfekcji. Brakuje tego, żeby na przykład ten element też był czymś obszyty. To nie chodzi o klasę samochodu. To chodzi o to, że to wszystko jest tutaj tak ładne, tak dobrze uszyte, zrobione z tak fajnych materiałów, że zaczynacie narzekać na to po prostu z przyzwyczajenia, bo to jest klasa premium, a tutaj robi się klasa popularna i się zaczynacie zastanawiać, no to nie fajnie było już tą klasę premium pociągnąć tutaj niżej. W ramach faceliftingu wprowadzono też 3 nowe kolory i nowe felgi, w naszym wypadku w Prestige Line to są największe dostępne, czyli 20 o takim charakterystycznym kształcie i niestety brudne, bo dzisiaj padało. A samochód odebraliśmy nieumyty z salonu Kia w Nadarzynie. Tutaj siadam, żeby pokazać Wam jedną funkcję, która też jest w Prestige Line, mianowicie ten przycisk, o, jak go nacisnę i przytrzymam, to oprócz tego, że ten fotel zaczyna jechać do tyłu, to się robi kołyska, a tutaj wyjeżdża mi podnóżek. Tak?
Dodatkowo jeszcze ten podnóżek mogę sobie bardziej wysunąć i mam wtedy taką pozycję tak zwaną relaksacyjną według Kii. Nie wiem, po co ona jest. Ona moim zdaniem w elektrykach ma sens, bo tam jak musicie się naładować, to faktycznie chcecie tak odpocząć, ale tutaj no zobaczcie, jak ten podnóżek, to da się go wysunąć w ogóle? Nie da się już go bardziej wysunąć. No to bez sensu. No co on mi podpiera? No taka funkcja półrelaksacyjna, tak bym powiedział. Taki trochę przerost formy nad treścią, trochę taki bajer. Może nikt nas nie oskarży o znęcanie się nad zwierzętami za to, że wieszamy lamę. Cyfrowe lusterko to jest w zasadzie jedna z dwóch rzeczy, którą możecie dokupić sobie do Sorento w wersji Prestige Line. Tak, to wszystko jest tutaj na pokładzie. Cyfrowe lusterko dodatkowo 2 albo 3 tysiące złotych. W momencie, kiedy macie zapakowany po dach bagażnik, to ono zaczyna wyświetlać obraz z kamery. Proszę bardzo. Co się dzieje za samochodem? Tam ma kamerę nad szybą. Druga rzecz, 7 tysięcy złotych, to szklany dach. Ale lama, coś ty żarła. Wnętrze, deska rozdzielcza, tunel środkowy nie są po faceliftingu. To kompletnie nowy środek w Sorenciaku. I to jest niesamowite, że się zdecydowano tutaj nie delikatnie coś przebudować, tylko całość konstrukcji zmienić. I zobaczcie, teraz mamy dwa zakrzywione ekrany, każdy 12,5 cala pod jedną taflą szkła. Zajebiście się to trzyma. Tutaj taką dużą płaszczyznę ciągnącą się niemal przez całą szerokość. Też bardzo fajnie to wygląda. Przyjemny jest materiał. Tutaj taka srebrna listwa, która wchodzi w te pionowe tutaj nawiewy. Tu ładnie dwa wkomponowane nawiewy. Tutaj panel sterowania taki jak znamy na przykład z Kii EV6, który ja bardzo lubię, bo on pełni podwójną funkcję. Raz, obsługuje multimedia, widzicie, tu jest Home, tu jest Search, tu jest mapa, tu są media, tu ustawienia, ale jak tak go klikniecie, to zamienia się w panel klimatyzacji. Dodatkowo pokrętłami ustawia się temperaturę, czyli połączenie klasyki z nowoczesnością, a działa naprawdę świetnie, za dotknięciem ręki tutaj absolutnie wszystko. Bardzo to lubię rozwiązanie, bo łączy, tak jak powiedziałem, taką nowoczesność, fajną technologię z praktycznością. Praktyczność też widać w przyciskach, bo na przykład ogrzewanie foteli włączam sobie tu, wentylację podobnie, więc takimi mini pokrętełkami, przyciskami to samo może zrobić sobie pasażer. Tutaj te najpotrzebniejsze przyciski też mam skumulowane, na przykład do ogrzewania kierownicy, funkcję auto hold, asystenta zjazdu ze wzniesienia, żeby utrzymywał prędkość, czujniki parkowania, kamery mogę sobie tutaj włączyć, proszę bardzo. Tutaj mamy już kamery 3D, więc jak widzicie, widok z góry, z boku, ze środka, z dupy, z przodu, z tyłu, jak sobie życzycie. Oczywiście możecie sobie zmieniać i przestawiać te kamerki. Są już dynamiczne linie, więc w momencie, kiedy skręcam kierownicą, to mi pokazuje, w którym miejscu się za chwilę znajdę. No więc jest tych możliwości, tych ustawień naprawdę jest dużo. Bardzo fajnie działają też multimedia, ponieważ to jest taki ekran domowy, tak go nazwijmy, ale w momencie, kiedy chcecie coś poprzestawiać, bo częściej na przykład korzystacie z telefonu, to sobie wrzucacie te ikonki. Jak chcecie przejść do innego menu, to po prostu palcem przesuwacie i jesteście w bardzo czytelnym nowym menu. Ja to uwielbiam, bo to też możecie sobie tutaj wszystko poustawiać po swojemu. Jak na przykład najczęściej korzystacie z kalendarza, to ten kalendarz sobie po prostu przenosicie tutaj na początek i już jest. Jak wejdziecie sobie w ustawienia, to znowu wszystko robi się bardzo czytelne i opisane. Ikonki, żadnych kolorów, tylko stonowane i proszę bardzo, wchodzicie sobie w pojazd i wiecie co, jak, gdzie się ustawia. Jest już nawet kluczyk cyfrowy, który może być albo w telefonie, albo być kartą NFC, którą się koduje samemu, kładzie się tą kartę tutaj. Proszę, aktywuj klucz kartę, zapisz, tylko trzeba mieć wtedy dwa fizyczne kluczyki, te smart key ze sobą, żeby móc to zrobić. My mamy tylko jeden. Wszystko to wspomaganie tylnej klapy, czyli to otwieranie, możecie sobie oczywiście wyłączyć. Proszę, i już wyłączamy, bo nam się nie podobało. I już inteligentna klapa została wyłączona, nie będzie się otwierała w momencie, kiedy podejdziecie do niej z kluczykiem. Tutaj wszystko można ustawić i wszystko jest czytelne, to najważniejsze. Może ciut szybciej mógłby działać, to wszystko. Cyfrowe zegary. Oczywiście też je możecie sobie poustawiać, natomiast tych ustawień nie ma tutaj zbyt wiele. Układ graficzny, to było to.
tak, kręgi albo ogólny, o, taki bardziej kwadratowy i oprócz tego jeszcze ma swoje style. Teraz jest ustawiony na zmianę styli zgodnie z trybami jazdy, ale proszę, o, one są takie różne i mogą być albo okrągłe, albo kwadratowe. Najważniejsze, jak dla mnie, to jest tutaj w tych zegarach to, że mam bardzo czytelne menu po środku, które z kolei sobie wybieram tutaj przyciskami bardzo dobrze opisanymi na kierownicy i też wszystko jest przejrzyste, czytelne, tak jak lubię. Po prostu intuicyjność obsługi tego wszystkiego mi się podoba. Zarówno jeżeli chodzi o multimedia, jak i to, co mamy na kierownicy. Dodatkowo tutaj do tych gwiazdek można sobie przypisać taką funkcję, o, do tej, jaką chcę. Tu mam przypisany interkom. Jak to nacisnę i zaczynam mówić, to słyszycie tam z tyłu w głośnikach? Jest taki pogłos, takie echo z punktu widzenia kierowcy, ale do dzieciaków, jak chcecie coś powiedzieć, to nawet nie musicie się odwracać, bo mówicie przed siebie, a one wszystko tam z tyłu słyszą i dezaktywujecie to też tylko, o, pstryknięciem. Pierwsza zauważalna rzecz, jak zaczynacie nim jechać, to to, że bardzo dobrze został wyciszony ten diesel, szczególnie jak ruszacie, jak nawet stoi samochód w miejscu, to nie czuć żadnych wibracji i kompletnie nie słychać, nie zdajecie sobie sprawy z tego, że to jest diesel. Wada, jak chcecie wyłączyć obowiązkowy od jakiegoś czasu ten brzęczyk, sygnał mówiący o tym, że przekroczyliście prędkość nawet o 1 km na godzinę, bo na 50 pojechaliście 51, to musicie, o, tutaj gdzieś w menu wejść, ja już wiem, to są 3-4 ruchy i jestem tam, ale na początku może to sprawiać pewną trudność i nie znalazłem innego sposobu, żeby to zrobić jakimś skrótem. Nie można przyporządkować tego jako skrót do tej gwiazdeczki tu, ani tutaj, ale może jakaś inna metoda się na to znajdzie, tylko ja jej jeszcze nie odnalazłem. Znaki. Teraz wyświetla dużo innych znaków poza ograniczeniami prędkości, bo na przykład teraz tutaj mieliśmy znak stop i wyświetlony mieliśmy też stop. Ale od razu też muszę powiedzieć o dwóch wadach takich istotnych, mianowicie pierwszą jest head-up. Sam w sobie oczywiście jest zaletą, fajnie, że tu się znalazł. Natomiast niestety ma bardzo, po pierwsze, małe te cyferki wskazujące, z jaką prędkością jedziecie. Bardzo mała ikonka jest znaku ograniczenia prędkości, więc i tak będziecie zerkali tutaj. Nie można tego powiększyć. Natomiast jeszcze większą wadą jest to, że ten head-up jest dosyć nisko. On wyświetla te wskazania dosłownie tuż przed maską, a w zasadzie prawie na jej linii, na wysokości linii maski tej z przodu. Powinien być znacznie wyżej, żeby był lepiej widoczny na wysokości waszego wzroku. Natomiast niczego złego nie można powiedzieć o zawieszeniu. Nie jest adaptacyjne, nie jest pneumatyczne, jest po prostu klasycznym zawieszeniem, gdzie z przodu mamy MacPhersona, a z tyłu wielowahacz i świetnie sobie radzi z takimi drogami. To jest dowód na to, że można skonstruować dobre, standardowe, klasyczne zawieszenie, które fajnie połączy komfort jazdy po takich drogach z pewnością prowadzenia, bo czasami bywa tak, że auto jest komfortowe, ale do tego stopnia pływa na takich nierównościach, że musicie kontrolować kierownicą i nie czujecie takiej pewności prowadzenia. A tutaj osiągnięto naprawdę rewelacyjny kompromis pomiędzy właśnie takim komfortem, i to dosyć wysokim, a pewnością prowadzenia. Druga wada, o której chciałem Wam powiedzieć, to jest to, tutaj, w tym miejscu. Jak słyszycie i jak widzicie, to jest plastik. A tak jak ja siedzę w takiej pozycji, jak w tym momencie, no to tutaj opieram nogę i niestety czuję to na tej nodze. I to tutaj w takim wrażliwym dosyć punkcie, bo to nie jest ani kolano, jeszcze nie jest to tutaj wysokość łydki, tylko ciut pod kolanem i niestety będzie się to dawało we znaki. Z drugiej strony nie mogę dalej odsunąć fotela, żeby mieć bardziej wyprostowane nogi. O, chyba że tak i tak, ale ja nie lubię tak jeździć. Tak spionizowany, więc zdecydowanie tak i będzie cierpiała moja noga. Za to plecy nie będą cierpiały, bo sobie zamierzam, włączyć masaż. Jak spojrzałem w katalog i zobaczyłem, że o kurde, 9,7 do setki, to będziemy kalendarzem to mierzyć i to geologicznym. Współcześnie 9,7 to co to jest za wynik? Ale takie subiektywne wrażenia są znacznie lepsze, więc bardzo jestem ciekaw, jak wyjdzie nam w pomiarach. Proszę bardzo.
I nawet jak szybciej pojedziecie taki zakręt, to wszystko jest w normie. Nie ma tu tego aktywnego zawieszenia, żaden amortyzator się nie usztywnia, nie utwardza, ale jest naprawdę przyzwoicie, nie przechyla się tak, że macie wrażenie, że zaraz lusterkiem będziecie się podpierali o asfalt. I naprawdę to przyspieszanie, włączanie się do ruchu, obawiałem się, że te 193 konie to będzie trochę za mało, ale nie jest ani trochę za mało. Natomiast jest za mało wyciszony. Nie od silnika, bo tak jak powiedziałem, to jest bardzo w porządku. Teraz na przykład jedziemy, zobaczcie, 120 na godzinę. Mamy niespełna 2000 obrotów i jest optymalnie, jeżeli chodzi o silnik. Nic tu nie niepokoi naprawdę. Natomiast niestety od szumu wiatru, i to szczególnie przy tym szklanym dachu, no słychać pewne hałasy. Nawet nie są to słupki A, tylko mam takie wrażenie, że tutaj z tej okolicy. Więc jeżeli chcielibyście mieć ciszej, no to musicie rezygnować zdecydowanie ze szklanego dachu. Zaoszczędzicie 7000, zyskacie na sztywności całego nadwozia, to na pewno, bo takie dachy też w SUV-ach po dłuższych przebiegach lubią hałasować same w sobie i to nie chodzi o szumy wiatru, tylko na przykład jak jedziecie po bardziej wyboistych drogach, to już słyszycie odgłosy stamtąd. Więc ja tego nie polecam, szczególnie, że z doświadczenia wiem, o jak fajnie, tak jasno, słoneczko wpada. Niestety jak jest słoneczko, to wpada też dużo ciepła, ta roletka nie zawsze spełnia swoją funkcję, więc ja raz miałem auto ze szklanym dachem i dziękuję bardzo. Chyba że jest to taki szklany dach, który już ma aktywne powłoki, takie jak na przykład ten w Teslach, który nawet nie musi być zasłaniany, bo on sam w sobie odbija promienie słoneczne. To ok. I on wtedy nie jest otwierany, nie jest regulowany, tylko jest na stałe. W Prestige Line, czyli tej najbogatszej wersji, dostajecie już w standardzie absolutnie wszystkie systemy wsparcia kierowcy, łącznie z asystentem cofania. Jak zobaczy, że ktoś z prawej, z lewej nadjeżdża, że dziecko wybiega, to zatrzyma samochód. Jak jedziecie teraz taką autostradą, możecie sobie włączyć asystenta jazdy autostradowej i nawet wczyta znaki, do nich zwolni, utrzymywał będzie w pasie ruchu, a nawet zatrzyma samochód w momencie, kiedy poczuje, że albo zasłabliście, albo nie przejęliście odpowiednio wcześniej kontroli nad samochodem, czyli coś się dzieje i wtedy Wam po prostu zatrzyma auto na poboczu. To jest średnie spalanie, zobaczcie, przy 120 na godzinę. 6,5 litra. Cały czas jechaliśmy 120 na godzinę, stabilnie. I to oznacza, że na tym 67-litrowym zbiorniku paliwa spokojnie przejedziecie 1000 km w takich warunkach. Nawet jeżeli będziecie spalali więcej, bo 7,5-8 litrów, bo samochód będzie załadowany, bo będziecie na autostradzie, czyli 140-150 będziecie jechali, a nie 120, to i tak spalicie powiedzmy te 7,5 do 8 litrów paliwa i tak zapewnia Wam to zasięg na jednym zbiorniku 800 km. I to jest piękne w Sorento dieslu, bo w momencie, kiedy macie hybrydę, to po pierwsze, hybryda ok, mało pali w momencie, kiedy jeździcie po mieście albo bocznymi drogami, ale już przy prędkościach ekspresowych, autostradowych, ona przez większość czasu korzysta z silnika spalinowego, benzynowego, a to oznacza, że będzie tam wyższe spalanie o ten 1,5 litr przy podobnych prędkościach w porównaniu z dieslem. Co gorsza, macie tam 47 litrów zbiornika na paliwo, na benzynę, co automatycznie ten zasięg zmniejsza o jakieś 300-400 km. Ja wiem, że nikt nie jeździ, no prawie nikt, mnie się zdarza, na jeden raz 800 km, tylko zawsze jedno dziecko siku, drugie kupę, trzecie lizaka, czwarte jeść. No i jak macie, no w naszym przypadku 4, a nie 5 dzieciaków, bo to wersja 6-osobowa, to i tak będziecie musieli się zatrzymywać 100 km, ale przynajmniej nie będziecie musieli tankować. 9,7 sekundy. Tyle jest w katalogu. Moim zdaniem będzie lepiej. Tak. Start bez piśnięcia. 60. I miałem rację. Jest lepiej. 9,3 sekundy. No, czyli zbliżyliśmy się do 9 sekund. A też pamiętajmy o tym, że mamy wersję, która jest dopasiona. Mierzone zazwyczaj są czasy przyspieszenia tych wersji
tańszych, bo samochód jest lżejszy. Tutaj sam szklany dach, to dodatkowe kilkadziesiąt kilogramów. Wzmacniacze, 12 głośników w sprzęcie audio, do tego wentylacja foteli, masaże w fotelach, dodatkowe silniki elektryczne. Jak to wszystko sumujemy, to w taki egzemplarz, tak wyposażony, to będzie jakieś 100 kg dodatkowej masy. A mimo to zrobił szybciej setkę niż podają w katalogu. Widzę, że to zaczyna być standardem w Kii i w Hyundaiu, bo jak Hyundai sprawdzaliśmy ostatnio i to zarówno Santa Fe, jak i nowego Tucsona, to oba miały wyniki, i to w hybrydach, lepsze o około 0,8 do 1 sekundy nawet w porównaniu z danymi fabrycznymi. Więc tutaj się coś pozmieniało. No dobrze, zobaczmy w drugą stronę, żeby sobie wyciągnąć jakąś średnią z tego. Dragin, jeszcze raz. 9,31. O, jeszcze silny siedzi. No teraz prawie idealny wynik z fabrycznym. 9,67 na powrocie, czyli prawie 9,7. I tak nieźle. Możemy przyjąć, że średnia to 9,5. Bardzo, bardzo udany wóz. Naprawdę super. Jeżeli rozważacie kupno SUV-a i potrzebne Wam jest 6 albo 7 miejsc, przyzwoity bagażnik, jeżeli chcecie czuć się komfortowo i jeżeli do tego potrzebny jest Wam diesel, bo albo właśnie robicie długie dystanse głównie takim samochodem i chcecie, żeby i mało palił i miał sensowny zbiornik paliwa pozwalający na duży zasięg, albo czasami chcecie pociągnąć przyczepę i to tak jak powiedziałem, to auto pociągnie Wam nie małą przyczepkę kempingową, tylko tutaj i dzięki newtonometrom i uciągowi pociągniecie albo wielką przyczepę kempingową, albo lawetę z samochodem, albo nawet małą łódź. A to o czym świadczy? To diesel jest świetnym rozwiązaniem. Ma bardzo mało, nawet nie wad, tylko mankamentów. Moim zdaniem mógłby być lepiej wyciszony. Moim zdaniem gdzieniegdzie mógłby mieć lepsze materiały, ale to wynika wyłącznie z tego, że już te pozostałe są tak dobrej jakości, że zaczynacie traktować go jak samochód klasy premium. Bo ta skórka, ta prawdziwa nappa, te wentylacje, te udogodnienia, tutaj możliwość na odcisk palca zapamiętania profili kierowców, to, że mamy masaże, to, że mamy podnóżki, 2 oddzielne tylne fotele, no Kia znowu zaskoczyła. Ja strasznie lubię samochody i najbardziej lubię pokazywać Wam auta, które są zaskakujące, bo czasami jest tak, że mamy wygórowane oczekiwania, bo wychodzi na przykład jakaś limuzyna klasy premium, segmentu E, albo właśnie SUV i myślimy, no będzie kolejny przebój. Ale wsiadamy i mierzymy takie value for money i w autach za 600-700 tysięcy potrafimy być zaskoczeni pewnymi rozwiązaniami. Na in minus oczywiście, a tutaj jesteśmy zaskoczeni rozwiązaniami in plus, tym jak to jest logiczne, intuicyjne i naprawdę tylko drobnostki mogą w tym samochodzie się nie podobać, irytować. Nie podobać może się na pewno cena. To jest jedna z tych drobnostek. Bo ten egzemplarz, tak jak tutaj widzicie, w tej najwyższej wersji wyposażenia z dołożonymi absolutnie wszystkimi możliwymi dodatkami, czyli i szklany dach, i cyfrowe lusterko, o jak proszę, jak ładnie w nim widać teraz, to prawie 300 tysięcy złotych. Oczywiście możecie mieć taniej Sorento, bo cennik diesla startuje od 240 tysięcy złotych, a to już się wydaje sensowną propozycją, jeżeli to zderzymy z konkurencją. Dostajecie sprawnego, dosyć mocnego, ekonomicznego diesla, bardzo duże auto, które wtedy będzie 7-osobowe i też przyzwoicie wyposażone, bo nawet nie ma już materiałowej tapicerki, tylko taką zieloną ze skóry wegańskiej i parę innych dodatków. To wszystko tu wygląda w zasadzie bardzo podobnie. No, wygląda na to, że to kolejna Kia, która nie kopiuje ani Japończyków, ani Europejczyków, która nie udaje, która nie jest krok za nimi i próbuje ich gonić, tylko kolejna Kia, od której Europejczycy i Japończycy mogą się wielu rzeczy nauczyć. Naprawdę wielu.